Pająki olbrzymy, słodkie krokodyle udające rzeźby, traszki, warany i inne gady. Te przyczajone i te harcujące, przeróżne żółwie i groźne węże. Zamyślone smoki i przedziwne owady, polujące gekony i tropikalna motylarnia. Dziś zabieram Was na krótki spacer po terrarium wrocławskiego zoo. Zajrzymy w paszczę krokodyla i dopadniemy szarańcze. Odwiedzimy gady, płazy i owady. W budynku z wiekową historią ciekawostek masę. Nazywam się Sławek i witam Was na moim kanale. Chodźmy. Zaczynam od restauracji w zoo, ponieważ po afrykanarium głodek się odezwał, ale o jedzeniu tu nieco później. Wejdźmy do środka, bo tam główne atrakcje czekają. Budynek okazały, podobnie jak i jego mieszkańcy. Sam hol to już początek prezentacji i ciekawie się zapowiada. Jak wypadnie na tle wcześniej odwiedzonego oceanarium? Ilu ludzi, tyle opinii. Ale popatrzcie sami, a moje podsumowanie odłożymy na później. Tymczasem popatrzymy, kto tu mieszka, a wbrew pozorom do zobaczenia jest sporo. Ja opowiem co nieco o historii i samej kolekcji tu prezentowanej. Gmach terrarium powstał w 1885 roku. Do 1945 roku mieściła się tu restauracja i sala balowa, a w czasie wystawy ziem odzyskanych w 1948 roku zlokalizowano tu pawilon wsi. Obecnie znajduje się tu ekspozycja gadów, płazów i bezkręgowców, motylarnia, a także pawilon smoków Indonezji, gdzie można oglądać warany. Kolekcje żółwi mają tu sporą i podobno na wysokim poziomie. Mieszka tu kilka wyjątkowych okazów. Dacie radę zliczyć gatunki żółwi pokazane w tym filmie? Zróbmy może taki mały konkurs. Nagrodą będą specjalne pozdrowienia w kolejnym filmie.
Jak widzicie, zwierzątek cała masa, trudno by było tu przytaczać ich nazwy, ale popatrzeć i o najciekawszych poczytać fajna sprawa. Mają tu rzadkie gatunki i dla znawców tematu to niezła gratka. Wielkie pająki. Jest tu ich dość sporo, a niektóre nawet udało się podejrzeć z bliska. Nie są to moje ulubione widoki, ale niektórym z Was na pewno się spodobają. Wyobrażacie sobie, jaką siłę ma taki wąż? Bez problemu poradziłby sobie z każdym z nas. Dobrze, że nie głodny i za szybą. Obiecałem paszczę krokodyla i oto jest. Krokodyl niewielki, ale ząbki ma solidne. Chyba nikt nie chciałby się przekonać, co potrafią. A tak przy okazji paszczy i ząbków, obiecałem słów kilka o restauracji ogrodu. Dawniej wspaniała restauracja, dziś pękający w szwach bar i to nie szybkiej obsługi. Na zapiekankę z zamrażarki przyszło czekać ponad godzinę i to tutaj norma podobno. Ogólnie niesympatyczna obsługa, kiepskie jedzenie, ale za to ceny jak na lotnisku. Szczerze, to lepiej kupcie coś na wynos przed wejściem na teren ogrodu, bo zwiedzając tak rozległe zoo i tak Was głód dopadnie. Żab tu niby sporo, ale jakoś szyby przeszkadzały mocno w nagraniu. Te najciekawsze zresztą w części, której akurat jakieś prace budowlane czy remontowe trwały, więc żabek mało zobaczycie.
kameleon jakoś też nie ma ochoty się pokazać, a szkoda. Jedne się bawią, inne śpią, a kolejne romansują. Każde zwierzątko organizuje sobie czas jak lubi. Kolekcja zwierząt spora i ciekawa, ale tak naprawdę coś tu nie gra. Trochę tak jak przysłowiowa uboga krew na Afrykarium. Tak ogólnie bardzo okej, ale jakoś szału nie ma. Pewnie po oceanarium jakoś trudno czymś zaskoczyć. Nawet samo zoo jakoś nie promuje tej swojej części. Wielu zwierząt nie da się zobaczyć, choć tłumów tu nie ma. Słabo też wypadła motylarnia. Mi nie udało się praktycznie żadnego motyla tam spotkać. Ogólnie trochę tak poniżej oczekiwań. Może dlatego, że to właśnie najsłynniejszy ogród zoologiczny w Polsce. Może pora nieodpowiednia. Może to, może tamto. Jest jak jest. Bazyliszek, proszę bardzo. O tam jest Monika. Stanie, żeby dalej sobie o tam. Widzę, o tutaj. Oceanarium bardzo na plus, a terrarium już niekoniecznie. Nie lubię takich akcji, ale realia są takie, że jakoś nie marzę, aby tu wrócić w przyszłości. Ale to ja. Mam nadzieję, że Wam bardziej się tu spodoba. Odwiedzając zoo, i tu warto zajrzeć po drodze. Tymczasem kończę zwiedzanie i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zachęcam do komentowania i wyrażania Waszych wrażeń, a także do podzielenia się ze znajomymi linkiem do filmu. Już wkrótce film z pogoni za wrocławskimi krasnalami i trochę wakacyjnie z Cypru. Tradycyjnie przypominam o przycisku subskrypcji i włączeniu powiadomień o nowościach na kanale.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.